Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Proces Kelly Lane rozpoczął się 12 lipca 2010 roku w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii. Sprawa budziła ogromne zainteresowanie opinii publicznej i przez następne 4 miesiące była szeroko relacjonowana przez media. Kelly została oskarżona o zamordowanie swojej córeczki Tegan kilka godzin po jej narodzinach 12 września 1996 roku. Prokuratura twierdziła, że Kelly zabiła niemowlę, ponieważ dziecko zagrażało jej reputacji, karierze sportowej oraz relacjom z rodziną i przyjaciółmi. Proces odbywał się przed ławą przysięgłych i obejmował oskarżenie o morderstwo oraz 6 dodatkowych zarzutów związanych z fałszywymi składaniami zeznań w dokumentach adopcyjnych wcześniejszych dzieci. Podczas procesu przedstawiono blisko 80 świadków oraz setki stron dowodów, w tym dokumentację szpitalną, akta z agencji adopcyjnych, wiadomości i dane medyczne. Głównym argumentem prokuratury było to, że Kelly Lane planowała ukryć istnienie Tegan, a następnie usunąć ją ze swojego życia. Wskazywano na fakt, że nikt poza Kelly nigdy nie widział Tegan po dniu wypisu ze szpitala. Według oskarżenia Kelly najpierw zaplanowała kłamstwo, mówiąc, że dziecko miało trafić do ojca, Andrew Norrisa, ale wiemy przecież, że Andrew Norris nie istniał i nie istniała żadna partnerka, której Kelly rzekomo przekazała dziecko. Prokuratura przekonywała, że Kelly tuż po opuszczeniu szpitala udała się z niemowlęciem w nieznane miejsce, gdzie zabiła córkę i pozbyła się ciała. Następnie przebrała się i pojawiła na weselu przyjaciół rodziny swojego byłego partnera, Duncana Gellisa, zaledwie kilka godzin po porodzie, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Obrona natomiast twierdziła, że oskarżenie było oparte na poszlakach, domysłach i spekulacjach, a nie na dowodach. Zwracano uwagę, że nie odnaleziono ciała, nie było bezpośredniego świadka jej śmierci ani materialnych dowodów wskazujących, że Kelly dopuściła się zbrodni. Prawnik Kelly powiedział przysięgłym, że jego klientka nie zabiła swojego dziecka, lecz przekazała je osobie, którą uważała za ojca lub komuś, kto miał zająć się dzieckiem w jej imieniu. Podczas procesu wyszło na jaw, że Kelly Lane miała łącznie 5 ciąż w latach 1992-1999. 2 dzieci zostało formalnie oddanych do adopcji. Zeznania potwierdziły, że Kelly nigdy nie poinformowała rodziny ani bliskich o żadnej z tych ciąż. Ani jej rodzice, ani partnerzy, ani znajomi z drużyny sportowej nie mieli pojęcia, że była w ciąży, co powtarzało się przez lata. Prokuratura argumentowała, że zdolność Kelly do ukrywania tak istotnych faktów ze swojego życia świadczyła o jej determinacji i chłodnym wyrachowaniu. Na sali sądowej panowała napięta atmosfera. Media relacjonowały codziennie przebieg rozprawy. Zdjęcia Kelly opuszczające sąd w okularach przeciwsłonecznych w otoczeniu rodziny i prawników regularnie pojawiały się w serwisach informacyjnych. Sprawa dzieliła opinię publiczną. Dla jednych Kelly była ofiarą presji społecznej i zbyt surowej kultury sportowej, dla innych wyrachowaną kobietą, która chciała pozbyć się dziecka, by nie zniszczyło jej to przyszłości. W kolejnych tygodniach sąd przesłuchiwał ekspertów, pracowników socjalnych, byłych partnerów Kelly oraz osoby z agencji adopcyjnej. Każdy próbował odpowiedzieć na pytanie, które wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Co tak naprawdę stało się z Tegan Lane 14 września 1996 roku? W końcowej fazie procesu Kelly Lane stanęła w końcu na mównicy jako ostatni świadek w swojej własnej sprawie.
Po latach spekulacji, niejasności i półsłówek przyszedł czas, by przemówiła publicznie i to pod przysięgą. Kaylee opowiedziała przysięgłym o swoim dzieciństwie i dorastaniu w nadmorskiej dzielnicy w północnym Sydney. Mówiła o życiu rodzinnym, relacji z rodzicami oraz swojej karierze sportowej, która rozpoczęła się we wczesnych latach młodości i szybko stała się wszystkim, co znała. Podkreślała, że jej życie było zdominowane przez dyscyplinę, oczekiwania i strach przed zawiedzeniem innych. Sport był jej tożsamością, a sukces jedyną akceptowalną opcją. Gdy przeszła do tematów osobistych, opowiedziała o tym, że w młodym wieku zaszła w pierwszą ciążę i oddała dziecko do adopcji. Powiedziała, że ta decyzja była trudna, ale wtedy wydawało się jej to jedyną możliwą opcją. Potwierdziła, że nigdy nie mówiła rodzicom o swoich ciążach, ponieważ bała się ich reakcji i wstydu, jaki mogłaby przynieść rodzinie. Powiedziała: byłam zagubiona, nie wiedziałam, jak to wszystko pogodzić z moim życiem sportowym i wizerunkiem. W tamtym czasie wydawało mi się, że milczenie będzie lepsze niż konfrontacja. Gdy przeszła do tematu narodzin Teigen, zeznała, że po wypisaniu się ze szpitala spotkała się z mężczyzną, którego nazwała Andrew Norris, ojcem dziecka. Potwierdziła, że przekazała mu córkę, by mógł się nią dalej zająć. Powiedziała: on wiedział o ciąży, umówiliśmy się, że zajmie się dzieckiem. Wierzyłam, że tak będzie najlepiej. Nie chciałam, żeby Teigen dorastała w ukryciu lub żeby przeszła przez to, co Kayla, formalną adopcję. Chciałam, żeby miała rodzinę. Wtedy wydawało mi się, że podejmuje właściwą decyzję. Zeznania te, choć pełne emocji, nie zawierały żadnych konkretnych informacji mogących potwierdzić istnienie Andrew Norrisa. Nie podała jego adresu, nie miała numeru telefonu, nie znała żadnych bliskich, którzy mogliby potwierdzić jego tożsamość. Żaden dokument, żaden świadek, żaden dowód nie potwierdzał, że taki mężczyzna istniał. Obrona próbowała argumentować, że Kaylee działała w dobrej wierze, próbując chronić dziecko i samą siebie przed napiętnowaniem społecznym, że była młodą kobietą w bardzo trudnej sytuacji, że wybrała źle, ale nie była zbrodniarką. Ale dla prokuratury to było zbyt mało. Podczas przesłuchania krzyżowego Kelly została zapytana: skoro uważa pani, że to była dobra decyzja, dlaczego nigdy nie próbowała się później skontaktować z dzieckiem? Odpowiedziała cicho: nie chciałam burzyć jej życia, wierzyłam, że jest szczęśliwa. Z kolei na pytanie, dlaczego przez lata ukrywała wszystkie ciąże, odpowiedziała: byłam przerażona. Za każdym razem bałam się coraz bardziej. To była spirala, z której nie umiałam się wydostać. W pewnym momencie sędzia przerwał jej wypowiedź, prosząc o jaśniejsze sformułowanie. Kelly wydała się zagubiona, emocjonalnie przytłoczona, ale trzymała się jednej wersji, że Teigen została przekazana ojcu. Z punktu widzenia przysięgłych te zeznania nie rozwiały wątpliwości. Dla wielu było wręcz odwrotnie. Umocniły poczucie, że Kelly Lynne ukrywa coś więcej niż tylko swoją przeszłość. Po miesiącach procesu, dziesiątkach świadków i setkach stron dokumentów, przysięgli opuścili salę sądową, by udać się na naradę. Ich zadanie było wyjątkowo trudne. Nie było ciała, nie było aktu zgonu, nie było świadka. Nie było również przyznania się do winy. A mimo to wszystko wskazywało, że coś się wydarzyło. Coś, co Kelly Lynne przez lata ukrywała. Zadaniem przysięgłych było odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy Kelly Lynne zamordowała swoją nowonarodzoną córkę Tegan? Narada trwała ponad 2 dni. Przysięgli analizowali szczegóły każdej wersji wydarzeń, każdego zeznania i każdego śladu, który został przedstawiony w trakcie procesu. Wreszcie 13 grudnia 2010 roku ława przysięgłych wróciła na salę. Sędzia poprosił o odczytanie werdyktu. Przewodniczący ławy przysięgłych wstał, spojrzał na sędziego, potem na Kaylee. Zapadła cisza. Czy ława przysięgłych uznała oskarżoną Kelly Lynne winną zarzucanego jej czynu morderstwa Tegan Lynne? Tak, winna.
Kelly Lane nie zareagowała. Siedziała nieruchomo, z oczami wbitymi w podłogę. Jej rodzice, Robert i Sandra, siedzieli tuż za nią. Ojciec objął matkę, która zaczęła cicho płakać. Na sali dało się słyszeć westchnienia. Jedni kiwali głowami z niedowierzaniem, inni z ulgą. Dziennikarze gorączkowo pisali na klawiaturach. To była chwila, na którą Australia czekała od ponad 10 lat. 2 dni później, 15 grudnia 2010 roku, sędzia odczytał wyrok. Kelly Lane została skazana na 18 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 13 latach. Jestem przekonany, że to, co zrobiła pani Lane, było działaniem celowym i wyrachowanym. To, że była pani w stanie ukryć swoją ciążę, zaplanować przekazywanie dzieci, tworzyć fałszywe tożsamości i przez lata żyć z tą tajemnicą, świadczy o niezwykłym poziomie kontroli nad własnym wizerunkiem. Ale ta kontrola miała swoją cenę. Życie dziecka. Dodał również, że brak ciała, brak miejsca zbrodni, brak narzędzia to wszystko czyni tę sprawę wyjątkową, ale nie zwalnia pani z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, to potwierdza determinację, z jaką próbowała pani zatrzeć ślady po Teigen. W kolejnych dniach media w całym kraju komentowały sprawę. Jedni uważali wyrok za sprawiedliwy, inni twierdzili, że został wydany bez wystarczających dowodów fizycznych. Ale jedno było pewne. Sprawa Kelly Lane podzieliła Australię. Po ogłoszeniu wyroku i skazaniu Kelly Lane na 18 lat więzienia, jej prawnicy natychmiast przystąpili do przygotowania apelacji. Argumentowali, że proces był niesprawiedliwy, a werdykt oparty na domysłach i poszlakach, a nie na twardych dowodach. Twierdzili, że przysięgli zostali zbyt mocno poruszeni emocjonalnie przez tragiczny charakter sprawy, a niekiedy przez medialną presję. W styczniu 2011 roku, zaledwie kilka tygodni po skazaniu, Kelly Lane oficjalnie wniosła apelację od wyroku skazującego. Jej prawnicy przedstawili kilka głównych zarzutów wobec przebiegu procesu. Pierwszy, że sędzia popełnił błędy w instrukcjach dla ławy przysięgłych, nie wyjaśniając odpowiednio, jak należy rozpatrywać sprawę opartą wyłącznie na poszlakach. 2. Że dowody dotyczące wcześniejszych ciąż Kelly były przedstawione w sposób nadmiernie obciążający, wywołujący uprzedzenia u przysięgłych. I 3. Że brak ciała Teigen Lane powinien być elementem budzącym wątpliwości, a nie wzmacniającym winę. Obrona twierdziła, że nie było wystarczającej podstawy, by uznać Kelly za winną morderstwa, skoro nikt nie widział przestępstwa, nie odnaleziono ofiary, a wersja Kelly, choć nieudowodniona, była możliwa. W kwietniu 2011 roku sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Rozprawa była publiczna i również przyciągnęła uwagę mediów. W trakcie przesłuchań sędziowie apelacyjni zadawali szczegółowe pytania dotyczące logiki procesu, siły poszlak oraz sposobu, w jaki została poprowadzona argumentacja obu stron. Zastanawiali się, czy przysięgli mieli prawo uznać Kelly za winną, ponad wszelką wątpliwość, biorąc pod uwagę brak ciała, motywu, świadków i bezpośrednich dowodów. Ale mimo tych rozważań 15 grudnia 2011 roku, równo rok po ogłoszeniu wyroku, sąd apelacyjny oddalił apelację. Sędziowie uznali, że proces, choć trudny, przebiegł zgodnie z zasadami, a ława przysięgłych miała prawo dojść do takiego wniosku. Kelly Lane pozostała w więzieniu. Po przegranej apelacji obrona spróbowała jeszcze raz, kierując sprawę do Wysokiego Trybunału Australii, najwyższej instancji w kraju, ale Trybunał odmówił rozpatrzenia tej sprawy. To oznaczało jedno: Kelly Lane wyczerpała wszystkie drogi prawne. W kolejnych latach sprawa Kelly nie znikała z mediów. Jej historia była przedmiotem książek, filmów dokumentalnych i debat. Niektórzy wciąż uważali ją za winną, inni za ofiarę systemu, który potępił kobietę za ukrywanie ciąży, ale nigdy nie dowiódł, że doszło do morderstwa. W międzyczasie, poza murami więzienia, dorastała jej córka Izabela,
Dziecko, które Kaylee zatrzymała i z którym miała prawo do kontaktu. To był jeden z nielicznych elementów jej życia, który przetrwał tą burzę. Po upływie ponad 10 lat od skazania Kelly Lane, jej historia zaczęła ponownie przyciągać uwagę mediów. W 2018 roku dziennikarka śledcza z australijskiego nadawcy publicznego ABC, Carol Meldrum Hanna, rozpoczęła własne dochodzenie w sprawie. Meldrum Hanna znana była z pracy nad głośnymi sprawami kryminalnymi. Kiedy zaczęła badać przypadek Kelly Lane, szybko zorientowała się, że wiele aspektów sprawy pozostaje niejasnych, niedopowiedzianych, a nawet potencjalnie błędnie zinterpretowanych. W ramach śledztwa dziennikarskiego powstał 3-częściowy dokument Exposed the Case of Kelly Lane, który miał premierę na antenie ABC w 2018 roku. Produkcja wzbudziła ogromne zainteresowanie i ponownie rozpaliła ogólnonarodową debatę. Film pokazał nie tylko przebieg sprawy i procesu, ale też wątpliwości co do zeznań świadków, braku fizycznych dowodów oraz ograniczeń śledztwa policyjnego. Jednym z najbardziej uderzających elementów dokumentu były nowe rozmowy z osobami z otoczenia Kaylee, a także z nią samą, po raz pierwszy od wielu lat. Kelly Lane, udzielając wywiadu w więzieniu, mówiła: „Nie jestem potworem, nigdy nie zrobiłabym krzywdy żadnemu z moich dzieci. Tegan była piękną dziewczynką, kochaną. Wierzyłam, że robię to, co najlepsze i do dziś w to wierzę”. Opowiadała, jak wyglądało jej życie w więzieniu, jak przebiegały lata rozłąki z córką Izabelą i jak próbowała odnaleźć spokój mimo niemożności wyjaśnienia swojej wersji wydarzeń. Zarówno w dokumencie, jak i w publicznych relacjach pojawiały się pytania, które nie zostały rozstrzygnięte w sądzie. Czy śledczy wystarczająco dokładnie sprawdzili wersję Kelly o przekazaniu dziecka? Czy istniała choćby niewielka szansa, że Andrew Norris to prawdziwa osoba? I czy społeczne napiętnowanie związane z ukrytymi ciążami nie wpłynęło zbyt mocno na wyrok? Po emisji programu pojawiły się apele o ponowne zbadanie sprawy. Niektórzy eksperci prawni zaczęli publicznie mówić, że proces Kelly Lane może być przykładem błędu sądowego. Inni, w tym dawni śledczy i prokuratorzy, podkreślali, że wyrok był sprawiedliwy, a materiał dowodowy, choć poszlakowy, był silny i logiczny. Co jednak ważne, dokument ABC nie ujawnił żadnych nowych, przełomowych dowodów. Nie znaleziono ciała Tegan, nie ustalono, gdzie mogłaby przebywać. Nie odnaleziono żadnej osoby, która mogłaby potwierdzić, że dziewczynka przeżyła. Ale jedno było pewne. Sprawa Kelly Lane znów wróciła na pierwsze strony gazet. W 2018 roku Kelly Lane wciąż przebywała za kratami. Jej dni mijały według ściśle określonego rytmu. W więzieniu o zaostrzonym rygorze dla kobiet w Nowej Południowej Walii Kelly była postrzegana jako osoba o dobrym zachowaniu. Prowadziła zajęcia z jogi, pomagała innym więźniarkom, udzielała się w programach edukacyjnych. Wzięła udział w warsztatach resocjalizacyjnych, ukończyła kursy psychologiczne i utrzymywała kontakt z rodziną, zwłaszcza z córką Izabelą. Izabela, którą Kelly wychowywała przed skazaniem, dorastała poza murami więzienia. Ich kontakt ograniczał się do listów, rozmów telefonicznych i rzadkich odwiedzin. Kelly pisała do niej regularnie, w miarę jak dziewczyna wchodziła w dorosłość. W 2019 roku, po 9 latach odbywania wyroku, Kelly Lane po raz pierwszy złożyła wniosek o warunkowe zwolnienie. Zgodnie z wyrokiem najwcześniejszy możliwy termin opuszczenia zakładu karnego przypadał na rok 2023, po odbyciu 13 lat. Ale istniała możliwość wcześniejszego rozpatrzenia wniosku, jeśli osadzona wykazywała podstawę resocjalizacyjną. Rada do spraw zwolnień warunkowych odrzuciła jednak jej wniosek. W uzasadnieniu stwierdzono: pani Lane wciąż nie przyznaje się do winy, nie okazuje skruchy, nie dostarczyła żadnych nowych informacji, które pozwoliłyby ustalić los dziecka. Dopóki Tegan Lane pozostaje zaginiona, a jej matka milczy, zagrożenie dla społeczeństwa nie zostało wykluczone. To stanowisko stało się kością niezgody.
Obrońcy Kelly argumentowali, że nie może być jednocześnie ukarana za brak dowodów i za trwanie przy swojej wersji wydarzeń, ale dla systemu penitencjarnego i opinii publicznej kluczowe było jedno: gdzie jest Tegan Lane? Bez odpowiedzi na to pytanie nie było podstaw, by mówić o skrusze, naprawieniu czegokolwiek czy pojednaniu. Mimo to dla części społeczeństwa Kelly Lane stała się postacią symboliczną. Niektórzy widzieli w niej ofiarę systemu, który surowo karze kobiety za złe wybory reprodukcyjne. Inni zimną i wyrachowaną sprawczynię, która nigdy nie poniosła pełnej odpowiedzialności. W tym podziale nie było miejsca na kompromis. Wśród wielu pytań, jakie przez lata zadawano w sprawie Kelly Lane, jedno pozostawało najważniejsze i niezmienione. Co stało się z Tegan Lane po opuszczeniu szpitala 14 września 1996 roku? Na to pytanie nie odpowiedziało ani śledztwo policyjne, ani proces, ani nawet późniejsze apelacje. Ale w trakcie pracy nad dokumentem dziennikarze ABC trafili na trop, który na nowo rozbudził nadzieje i wątpliwości społeczeństwa. Zgodnie z wersją Kelly, dziecko miała przekazać ojcu, mężczyźnie o imieniu Andrew Norris, który, jak twierdziła, mieszkał w okolicy Auburn. Auburn to przedmieście w zachodnim Sydney, zamieszkiwane przez wielokulturową społeczność. Dziennikarze postanowili sprawdzić, czy w tym rejonie istniał jakikolwiek ślad mężczyzny o tym imieniu i nazwisku lub jakakolwiek osoba, która mogłaby być powiązana z Kelly Lane w tamtym czasie. Przeszukano dokumenty szpitalne, akty urodzenia, spisy lokatorów, rejestry szkolne i inne źródła. Przeprowadzono setki wywiadów i odwiedzono dziesiątki adresów. Zadawano pytania sąsiadom, byłym położnym, pracownikom socjalnym, a nawet osobom, które pracowały w opiece adopcyjnej w połowie lat 90. Ale nie znaleziono nikogo, kto mógłby potwierdzić istnienie Andrew Norrisa w kontekście Kelly Lane czy narodzin Tegan. W jednej z najbardziej poruszających scen dokumentu dziennikarka Carol Meldrum Hanna stoi na jednej z ulic Auburn i mówi: przeszliśmy każdą alejkę, pukaliśmy do każdych drzwi. Rozmawialiśmy z każdym, kto mógłby pamiętać tamten czas. Ale nie ma tu nic. Żadnego śladu dziecka. Żadnego śladu mężczyzny, którego Kaylee opisała. Jest tylko przerażająca cisza. Jedyny adres, jaki kiedykolwiek podała Kelly, był nieweryfikowalny. Numer telefonu, który miała do Andrew, nigdy nie został zarejestrowany. Nie istniał akt przekazania dziecka. Nie było żadnej opieki medycznej, szczepień ani zapisów w systemie zdrowia, które mogłyby wskazywać, że Tegan Lane przeżyła po dniu narodzin. To był największy problem w wersji Kelly. Nie istniał ani jeden zewnętrzny dowód, że dziewczynka kiedykolwiek opuściła szpital w rękach kogokolwiek poza matką. Choć dziennikarze deklarowali otwartość na każdą wersję wydarzeń, to nawet oni musieli przyznać, że wszystkie poszlaki prowadziły w próżnię. Trop w Auburn nie potwierdził niczego, ale też niczego nie udowodnił ostatecznie. Tegan Lane wciąż pozostawała zaginiona, a pytanie o jej los wciąż było bez odpowiedzi. 13 lat i 5 miesięcy. Tyle czasu spędziła za kratami. Zgodnie z wyrokiem Kelly Lane mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie już w maju 2024 roku. I rzeczywiście złożyła wniosek, po cichu, bez medialnego rozgłosu. Ale odpowiedź władz Nowej Południowej Walii była jednoznaczna. Odmowa. Nie dlatego, że złamała zasady. Nie dlatego, że była zagrożeniem. Odmówiono jej wolności z innego powodu. Jednego, jedynego, który od lat wisi nad tą sprawą jak cień. Bo nie wskazała, gdzie jest ciało Tegan. W 2020 roku w Australii wprowadzono nowe prawo No body, no parole. Bez ciała nie ma warunkowego zwolnienia. Oznacza to, że skazani za zabójstwo nie mogą opuścić więzienia, jeśli nie wskażą miejsca pochówku ofiary. Prawo miało na celu zakończenie koszmaru rodzin, które przez lata żyją bez odpowiedzi, ale w sprawie Kelly Lane, gdzie nie ma ani ciała, ani grobu, ani pewności, co się naprawdę wydarzyło,
Prawo to stało się bramą zamkniętą na głucho. Kelly nie współpracowała z policją, nie przedstawiła żadnych nowych informacji o losie córki, a to oznaczało jedno: pozostaje w więzieniu. A jednak w 2025 roku media znów pokazały Kelly Lane. Tym razem nie w mundurze więziennym, ale w stroju kąpielowym. Nad zatoką, uśmiechniętą, z opaską GPS na kostce. Wielu uznało, że została wypuszczona, że odzyskała wolność, ale prawda była bardziej złożona. Kelly otrzymała tymczasowe pozwolenie na weekendowe wyjście w ramach programu resocjalizacji. Zgodnie z procedurą była monitorowana elektronicznie i pozostawała pod ścisłą kontrolą. Towarzyszył jej mężczyzna, którego znała od lat, Patrick Cogan, nauczyciel wychowania fizycznego, który od dawna wspierał ją jako partner i opiekun. Ich wspólny spacer nad wodą został sfotografowany przez tabloidy. Zdjęcia trafiły do internetu. Wkrótce potem Patrick stracił pracę. Decyzją szkoły, z którą był związany, uznano, że jego relacja z osobą skazaną za zabójstwo dziecka jest niewłaściwa. Sprawa trafiła do Komisji do Spraw Pracy i Wolności Obywatelskich. Ale to nie był koniec dramatów. W marcu 2025 roku podczas obrad Parlamentu Nowej Południowej Walii posłanka Sue Higginson z Partii Zielonych wygłosiła poruszające oświadczenie. Ujawniła, że Kelly Lane była jedną z ofiar seryjnego molestowania seksualnego, do którego dochodziło w więzieniu, w którym odbywała karę. Sprawcą był Wayne Astil, były strażnik więzienny, który przez lata wykorzystywał swoją pozycję w zakładzie i molestował kobiety. W 2023 roku został skazany na 23 lata więzienia za gwałty i molestowanie wielu kobiet osadzonych pod jego opieką. Kelly Lane zeznała, że była napastowana przez niego codziennie. Mówiła, że inni strażnicy wiedzieli, ale nikt nie reagował. Przez lata jej skargi były ignorowane. Zabierano mi godność codziennie, w ciszy i nikt nie chciał tego słuchać. Jej historia stała się symbolem milczenia systemu. Pokazała, że nawet skazana kobieta ma prawo do ochrony, do sprawiedliwości i do wysłuchania. A jednak, mimo tych ujawnionych faktów, mimo traumy i poniżenia, Kelly Lane nadal przebywała za kratami. Kiedy medialny szum cichnie, a kamery odjeżdżają, zostaje pytanie: co dalej z córką Kelly Lane? Ale nie tą, która zaginęła, a tą, która żyje. Izabela. O niej wiemy niewiele i to dlatego, że jest bardzo mocno chroniona przez prawo. Izabela urodziła się w 1999 roku jako, jak dowiadujemy się z akt sprawy, czwarte dziecko Kelly. W przeciwieństwie do trzech wcześniejszych, Izabela nigdy nie została oddana do adopcji. Dorastała razem z matką i partnerem w relacji, która miała wyglądać jak normalna rodzina. Od momentu wyroku nie pojawia się publicznie. Nie ma zdjęć, nie udziela wywiadów, nie komentuje sprawy. Media jedynie spekulują, że dziś jest młodą kobietą, świadomą całej burzy, która toczyła się wokół jej matki, ale kontakt między nimi, zgodnie z dokumentacją, istnieje. Kaylee pisze do niej listy, kontaktuje się podczas weekendowych odsłuchów, wspiera się nawzajem, mimo dystansu i traum. To właśnie Izabela stała się żywym symbolem tej historii, jedynym człowiekiem, którego los tej opowieści nigdy nie zostawił bez pytania o przyszłość. Ile razy w takim razie w ciąży była Kelly Lane? Według oficjalnych ustaleń śledztwa z procesu, Kelly Lane była w ciąży 5 razy między 1992 a 2001 rokiem. Oto szczegóły. Pierwsza ciąża 1995 rok. Dziecko oddane do adopcji. Lane ukrywała tę ciążę przed rodzicami i znajomymi. Narodziny nastąpiły w tajemnicy. Druga ciąża 1996. Tegan Lane, urodzona 12 września 1996 roku. Dziecko zniknęło kilka dni po porodzie.
To właśnie jej zaginięcie było podstawą całej sprawy kryminalnej. Kelly twierdziła, że przekazała dziecko ojcu Andrew Norrisowi, ale nikt taki nie został odnaleziony. Trzecia ciąża około 1999 roku. Kolejne dziecko również oddane do adopcji. Informacje o tej ciąży wyszły na jaw dopiero podczas śledztwa. Dziecko żyje i zostało zidentyfikowane przez służby adopcyjne. Czwarta ciąża również około 1999 roku bądź początku 2000. Kelly zachowała to dziecko. To córka Izabela. To jedyne dziecko Kelly, które pozostało z nią po porodzie. Piąta ciąża. W niektórych źródłach wspomina się o domniemanej piątej ciąży, ale nie zakończyła się ona porodem. Prawdopodobnie doszło do poronienia lub aborcji. Nie została zgłoszona w szpitalu. Nie pojawiła się jako zarzut ani w procesie, ani w dokumentach adopcyjnych. Czasem ta ciąża bywa błędnie utożsamiana z jedną z wcześniejszych, dlatego w nowych źródłach mówi się o 4 znanych dzieci, z których 3 oddano. I tak kończy się ta historia. Z wyrokiem, ale bez ciała i bez jasnych odpowiedzi. Kelly Line została w 2010 roku skazana za zabójstwo swojej córki. Odbyła już ponad 14,5 roku z zasądzonych 18 lat. W 2024 roku mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie, ale je odrzucono. Wiadomo dlaczego, bo nie wskazała, gdzie znajduje się ciało swojej córki. Mimo zakończenia minimalnego okresu kary, Kelly wciąż przebywa w więzieniu. Jeśli nic się nie zmieni, będzie mogła ubiegać się o pełne zwolnienie dopiero w grudniu 2028 roku. W międzyczasie świat nie przestał zadawać pytań ani o Teigen, ani o system, który przez lata ignorował skargi Kelly na molestowanie, ani o Izabelę, córkę, która dorastała w cieniu jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw sądowych w historii Australii. Ostateczna ocena Kelly Line należy wyłącznie do Was. Czy była niewinną kobietą wplątaną w sieć kłamstw i podejrzeń? Czy też przez lata skrywała prawdę, której nikomu nie chciała wyznać? Co tak naprawdę wydarzyło się w tamten wrześniowy dzień 1996 roku, kiedy Teigen przyszła na świat? Dlaczego dziecko zginęło dosłownie w ciągu kilku godzin po porodzie? Czy Kelly mówiła prawdę o tajemniczym ojcu, który rzekomo zabrał córkę? A może to jedynie historia stworzona, by ukryć coś znacznie mroczniejszego? Niektórzy zastanawiają się, czy ktoś z rodziny mógł odegrać w tym jakąś rolę. Czy w tej opowieści są jeszcze inni, którzy znają odpowiedź, ale od lat milczą? Czy brak ciała oznacza brak zbrodni, czy przeciwnie? Jest dowodem, że ktoś bardzo chciał, by ślad po Teigen zniknął na zawsze. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Dziękuję, że byliście ze mną przez całą tą trudną, wielowarstwową opowieść. Jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, podzielcie się tym odcinkiem z innymi i śmiało zostawcie komentarz. A zanim się pożegnamy, to chciałbym jeszcze raz przypomnieć wszystkim o moim nowym formacie, który pojawił się jakiś czas temu na kanale Kryminalne Opowieści, formacie Mroczne Rozmowy. Jak dobrze wiecie, do tej pory ukazał się tylko jeden odcinek, ale mam nadzieję, że niebawem ukażą się kolejne. Dlatego jeszcze raz zapraszam wszystkich, którzy przeżyli jakąś historię kryminalną albo wiedzą o jakiejś tajemniczej sprawie i mieliby odwagę porozmawiać ze mną na antenie naszego kanału, to serdecznie zapraszam do zgłoszenia. Możecie zostawiać swoje informacje w komentarzach albo napisać do mnie na mojego maila, którego znajdziecie w opisie mojego kanału. Serdecznie Was zapraszam do tworzenia tego programu i do rozmowy ze mną na każdy kryminalny temat, który znacie.
Dlatego, jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę opowiedzieć o takich historiach, serdecznie zapraszam do kontaktu i uczestniczenia w tym projekcie. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnej prawdziwej kryminalnej opowieści.